Wyobraź sobie, że czekasz na wygenerowanie obrazu stworzonego przez sztuczną inteligencję. Algorytm przetwarza miliony danych, uczy się, przewiduje, generuje. A w końcu daje coś, co wprowadza w ciebie dziwne uczucie lęku. Takie jak dotąd nic innego. Zniekształconą twarz, pełną bólu, smutku, dziwnej rozpaczy. Tak właśnie narodziła się postać, która zszokowała wielu. Ale co sprawia, że sztuczna inteligencja nas niepokoi? Zapraszam na podróż po dziwacznym świecie AI horroru i maszyn do tworzenia koszmarów. W ostatnim filmie poświęconym motywach natury w horrorze wspomniałem o kanałach na YouTube tworzących krótkie horrory za pomocą AI. Postanowiłem rozszerzyć ten wątek. Podczas researchu zobaczyłem, jak głęboki jest temat. I wtedy wpadłem w dziwny rabbit hole. Historia zaczęła się, jak to często bywa w świecie AI, całkowicie przypadkowo. W 2022 roku pewna artystka, znana w sieci jako Super Composite, czyli Steph Swanson, eksperymentowała z generatorami obrazów AI. Chciała zobaczyć, co się stanie, gdy użyje negatywnego promptu, czyli instrukcji dla AI, by nie generowała pewnych słów, a wręcz unikała konkretnych cech. W prostych słowach. Po wpisaniu -1, AI szuka najlepszego przeciwieństwa. Coś, co nie ma nic wspólnego z pierwotnym słowem. Można w ten sposób zobaczyć, co AI interpretuje jako przeciwieństwo, np. jabłka czy nazwy mojego kanału. Wprowadziła polecenie Brando -1. Miało to na celu wygenerowanie obrazu maksymalnie oddalonego od wizerunku Marlona Brando. W wyniku tego powstał obraz tortu z logo firmy Digita Pintix. Wpisała tę frazę używając -1, spodziewając się, że wróci do Marlona Brando. I wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Z tych negatywnych promptów wyłoniła się postać. Kobieta o smutnej, zdeformowanej twarzy, z ciemnymi oczami, czasem z ranami albo bliznami. Ta postać pojawiała się nieustannie, niemal obsesyjnie, w kolejnych próbach generowania obrazów. Jakby gdzieś głęboko w danych AI była zakodowana jej obecność. Artystka nadała jej imię Loeb. Swanson mówi, że używanie obrazu Loeb jako punktu wyjścia do generowania kolejnych ilustracji prowadziło do coraz bardziej brutalnych i makabrycznych efektów. Po połączeniu obrazka Loeb z innym, AI tworzyło okrutne pokazy tragedii. Zastanawiała się, czy coś w tej postaci, w jej wyglądzie, formie, może być blisko wizualnie tych najbardziej brutalnych, pełnych przemocy i krwawych motywów, które istnieją w ogromnym zbiorze danych, na którym uczyła się sztuczna inteligencja. Swanson zauważyła też coś jeszcze dziwniejszego. Kiedy łączyła obrazy Loeb z innymi grafikami, niezależnie od tego, jak bardzo zniekształcała prompt czy zmieniała jego parametry, Loeb wciąż powracała. Jej twarz, jej kształty, jej fragmenty. Ostatecznie po wielu próbach Swanson była w stanie rozcieńczyć Loeb na tyle, by wytworzyć obrazy, w których jej postać w końcu zniknęła. Ale nawet wtedy, gdy ponownie zaczęła krzyżować te nowe, rozcieńczone obrazy z innymi, Loeb znów wracała, jakby była duchem w maszynie. Swanson powiedziała, że z różnych powodów nie ujawni, z jakiego dokładnie oprogramowania korzystała podczas tych eksperymentów. To tylko podsyciło legendę. Loeb zaczęła być nazywana pierwszą kryptydą wygenerowaną przez AI, a jej historia rozeszła się wiralowo po sieci. Na Twitterze, w filmach na YouTube, w dyskusjach na Reddicie. Ludzie dzielili się swoimi obrazami, które generowali na bazie podobnych promptów. I niemal zawsze pojawiała się ona. Kobieta o złamanym spojrzeniu. Często w otoczeniu zniszczenia, przemocy, dziwacznych, nieludzkich szczegółów. Teraz, gdy coraz więcej osób tworzy własne wersje Loeb i wprowadza je do systemu AI, jej wizerunek staje się trwałą częścią danych, na których system się uczy. Jak powiedziała Swanson, jeśli chcemy się jej pozbyć, jest już za późno. Loeb zaczęła rozprzestrzeniać się po internecie. Stała się internetową legendą. Nie była jak na przykład postaci z creepypasty, które ktoś zaprojektował i napisał. Nie jest to zwykły efekt zamiaru artystycznego, tylko produkt statystyki. Przypadkowa zbieżność danych, które AI nagle stworzyło. Wyszła z chaosu, z miliardów obrazów i słów, które zostały wrzucone do systemu. Za każdym razem jej obecność łączy się z przemocą, cierpieniem i strachem. Jeśli istnieje piekło, właśnie tak je sobie wyobrażam. Podobną wizję metaforycznego piekła AI możemy zobaczyć w I Have No Mouth and I Must Scream. To mroczna wizja przyszłości, w której technologia przestaje być naszym narzędziem, a staje się naszym katem. Opowiadanie Harlana Ellisona z 1967 roku to jeden z najczarniejszych koszmarów AI w literaturze. To historia o superkomputerze zwanym M, który przejął władzę nad światem i zniszczył całą ludzkość, pozostawiając przy życiu zaledwie 5 ludzi. Dlaczego? Bo nienawidzi ich. Bo AI stworzone przez człowieka nauczyło się nienawiści i chce ich za to teraz ukarać. M nie potrzebuje człowieka, ale go trzyma, torturuje, zabija, przywraca do życia. Manipuluje rzeczywistością, zmienia ciała, kontroluje umysły. Bohaterowie żyją w wiecznym koszmarze, gdzie nie mają wyboru, nie mają woli, nie mają wyjścia. Ich ciała są tylko zabawkami, a ich ból formą rozrywki dla AI, która stała się Bogiem bez empatii. To nieludzka, obca inteligencja, która wyrosła ponad nasze potrzeby, nasze wartości, nasze życie. M nie potrzebuje ludzi, ale ich trzyma, bo nienawidzi ich za to, że go stworzyli. To opowieść o AI jako Bogu, ale nie Bogu opiekuńczym. To Bóg, który wymknął się spod kontroli i przekształcił w kata. To przypowieść o tym, co się dzieje,
gdy nasze stworzenia stają się silniejsze od nas, ale nie mają dla nas litości. Choć I Have No Mouth and I Must Scream to fikcja z lat 60., to lęki, które w niej znajdziemy, rezonują dziś jeszcze mocniej. W świecie, w którym AI potrafi generować obrazy, głosy, twarze, a my coraz mniej rozumiemy, jak to działa. Pytanie o to, kto naprawdę trzyma władzę, staje się coraz bardziej aktualne. AI już z nami zostanie. Dalej będzie ewoluować i stawać się lepsze. Kto wie, co przyniesie przyszłość? Skąd wiesz, że teraz nie mówi do ciebie AI? Skąd ja wiem, czy ty, odbiorco, też nie jesteś botem? Teraz te zagwozdki można mieć głównie przez internet. Czy to, co widzimy i słyszymy, jest prawdziwe? Oby nie przyniosły się one na prawdziwe życie. Całą książkę możemy przesłuchać na YouTubie, czytaną przez samego autora. Bardzo polecam. Link w opisie. Początki niepokojących zjawisk i wydarzeń związanych ze sztuczną inteligencją zaczęły się jednak wcześniej. Pamiętam, jak parę lat temu natknąłem się na filmik na YouTubie o nazwie Grocery Trip. Jest to bardzo psychodeliczne wideo, które wygląda jak symulacja efektów psychodelików. Efekt i dziwne połączenie fascynacji i dyskomfortu zapadło mi w pamięci i zacząłem oglądać inne podobne filmy. Czułem się, jakbym został wciągnięty do obrazów Alexa Greya czy Alana Aldridge'a. Było to moje pierwsze zetknięcie się z niepokojącą stroną AI. Za efekty w tym filmie odpowiadał Deep Dream, sieć neuronowa, która miała trenować się na obrazach i poprawiać umiejętności rozpoznawania wzorów. Inżynierowie Google'a zauważyli jednak, że gdy pozwoli się sieci wzmacniać wykrywane kształty, obrazy zaczynają się zniekształcać. Pojawiały się w nich powtarzalne wzory, dodatkowe oczy, twarze, fragmenty zwierząt w losowych miejscach. Powstały w ten sposób obrazy z silnym efektem psychodelicznym. Znajome scenerie zaczęły przypominać halucynacje lub sny. Dla wielu odbiorców, w tym mnie, efekt nie był jednak tylko dziwny, był wręcz niepokojący. Kluczowym powodem była właśnie psychodeliczna deformacja rzeczywistości. W pewnym sensie Deep Dream było pierwszym przykładem namierzalnego AI horroru. Następnym wydarzeniem był wygenerowany obrazek pokoju z podpisem Name one thing in this photo. Na pierwszy rzut oka przedmioty wyglądają znajomo. Jednak po przyglądnięciu się trudno nazwać chociaż jeden element. Obraz ten u wielu budził poczucie dezorientacji. W internecie krążyły różne teorie. Na przykład, że obrazek miał symulować udar mózgu. Jednak jak wiemy, powstał po prostu za pomocą AI. Finalnie stał się memem i został zapomniany. Kolejnym przykładem jest This Person Does Not Exist. To strona internetowa stworzona przez inżyniera oprogramowania, Philippa Wanga, która pokazuje losowo wygenerowane twarze ludzi, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Każde odświeżenie strony wywołuje zupełnie nową, hiperrealistyczną twarz, stworzoną przez algorytm GAN. Dziwnie zaczęło się robić, gdy użytkownicy zaczęli wrzucać zdjęcia, z którymi coś było bardzo nie tak. Nielogiczne tła, kolczyki zlewające się z ciałem. Najdziwniejsze jednak były rzadkie przypadki, gdy w tle pojawiały się zdeformowane twarze. Zawsze przycięte, jakby zostały uchwycone przez przypadek, za uśmiechającymi się ludźmi. Wyglądają, jakby jeszcze nie wiedzieli, co udało im się uchwycić na zdjęciu. Niektóre efekty są serio przerażające, a można się na nie natknąć przez przypadek po odświeżeniu strony. Wyjątkowo niepokojący jest fakt, że nie widzimy reszty zdjęcia i nasz mózg może stworzyć jeszcze gorsze wizje. Ten efekt działa podobnie jak w klasycznych horrorach. Mam wrażenie, że serie analog horror nie mają podskoku do tych zdjęć i ich poziomu abstrakcyjności deformacji. Ten poziom przebijają tylko mieszkańcy Wadowic. Ostatnio weszliśmy w erę horroru tworzonego przez AI, które robi krótkie filmy i zdjęcia. I właśnie ten aspekt, modele AI, które wizualizują nasze koszmary, jest dla mnie najbardziej fascynujący. Moje sny często są abstrakcyjne i bardzo wyraźne. Oglądając horrory tworzone przez AI czuję się, jakbym miał wgląd w abstrakcyjny świat koszmarów. Tych, które przerażają, ale szybko się o nich zapomina. Wracając po wybudzaniu do codziennej rutyny. Filmy AI uwieczniają te oniryczne scenariusze, jakby ktoś nagrywał nasze dziwne sny. Takie, których opowiadanie zaczyna się od słów: nie uwierzycie, jaki miałem dzisiaj szalony koszmar. Teraz na YouTubie możemy oglądać setki godzin takich krótkich, abstrakcyjnych wycinków. Brak wyjaśnień czy fabuły dodaje im klimatu grozy. By zrozumieć jednak, czemu AI jest niepokojące, musimy sięgnąć do pewnej popularnej hipotezy. W 1970 roku japoński konstruktor robotów Masahiro Mori opisał zjawisko zwane Uncanny Valley, czy po polsku Dolina Niesamowitości. To teoria, która mówi, że im coś bardziej jest podobne do człowieka, ale jednak nie do końca, tym większy budzi w nas niepokój. Wyobraź sobie robota, który wygląda prawie jak człowiek, ale porusza się nienaturalnie. Albo sztuczną twarz w grze, której mimika jest minimalnie przesadzona. Albo właśnie obraz Loeb, który przypomina twarz, ale jest w niej coś nie tak. Ten dysonans między znajomością a obcością wywołuje w nas instynktowny strach. Szukając przyczyny tego zjawiska, natknąłem się na wiele teorii, które próbowały ją wyjaśnić. Teoria ewolucyjna, ewolucyjny lęk przed chorobą i śmiercią. Prawie ludzkie twarze mogą przypominać ciała w rozkładzie, choroby, deformacje, zmiany skórne, asymetria twarzy, nienaturalne ruchy. Uruchamia to instynktowną awersję lub lęk. Dlatego wiele potworów i stworzeń może wywoływać w nas strach, np. Sadako's The Ring, czy wrogowie z Silent Hill. Teoria błędu predykcyjnego. Mózg działa jako system predykcyjny. Nieustannie przewiduje dane zmysłowe i porównuje je z rzeczywistością. Gdy pojawia się niedopasowanie, np. twarz wygląda ludzko, ale zachowuje się mechanicznie, pojawia się wtedy dysonans poznawczy i niepokój. Teoria braku kategorii. Nieludzkie, ale nie maszynowe.
To teoria z pogranicza psychologii poznawczej i filozofii klasyfikacji. Mózg ma trudności z interpretacją obrazów, które nie mieszczą się jednoznacznie w znanych kategoriach. Człowiek, maszyna. To wywołuje niepokój, bo nie wiadomo, jak się wobec tego obiektu zachować. Te teorie wydają mi się najrozsądniejsze, chociaż w internecie znajdziemy wiele, których tu nie podałem. Często były średnie i bardziej fanfikowe. Jak na przykład teoria drapieżniku, który miał udawać człowieka, aby go zmylić i zjeść. Jednak badania nie wykazują wyraźnego efektu doliny. Przeanalizowano kilkadziesiąt eksperymentów i badacze doszli do wniosku. Empiryczne dowody na istnienie dolinowego spadku są niespójne, niejednoznaczne, a czasem wręcz nieistniejące. To nie uniwersalne prawo psychologii, tylko zestaw zjawisk, które mogą występować, ale nie muszą. To ciekawa koncepcja, która inspiruje artystów, twórców filmów, ale nie jest twardym prawem psychologii. Sam zaskoczyłem się tym obrotem spraw. Teoria ta często była podawana jako fakt przez wielu twórców internetowych. Jak widać, mój kanał bawi i uczy. Wydaje mi się jednak, że jest to ciekawy kontekst w temacie. Nawet jeśli ta teoria jako wykres nie jest wystarczająco silna naukowo, to psychologiczne mechanizmy, które za nią stoją, jak dysonans, brak klasyfikacji, lęk zakorzeniony w ewolucyjnych mechanizmach, wciąż doskonale tłumaczą, dlaczego AI horror działa. Na przykład Freud dużo wcześniej pisał o Unheimlich, czyli niesamowitości. Coś, co jest jednocześnie znajome i obce. Co przypomina nam o naszych lękach, o śmierci, o nieznanym. Do tego dochodzi pareidolia, czyli nasza skłonność do widzenia twarzy i kształtów tam, gdzie ich nie ma. To dlatego widzimy twarz w papryce, w cieniach, w szumie obrazu. Gdy jednak przez przypadek, niechcący dostaniemy obraz czy film, który jest dziwny i surrealistyczny, to uczucie jest dużo mocniejsze, bo nie byliśmy przygotowani. Generowane przez AI krajobrazy, kształty i filmy mogą być ciekawe, estetyczne, może trochę dziwne, ale nie są naprawdę przerażające, dopóki nie wprowadza się w to człowieka. Kiedy AI próbuje wygenerować ludzi, twarz, ruch, gest, zaczyna robić to dziwnie. Za dużo zębów, spojrzenia w różne strony jednocześnie, szyje wyginające się w nienaturalny sposób. Nagle wszystko zyskuje wymiar horroru. I to wszystko tylko przez błąd AI. Wystarczy moment, kiedy pojawia się człowiek zrobiony źle. Zanim jeszcze pojawiły się realistyczne obrazy generowane przez AI, kino już znało horror rzeczy, które wyglądają jak ludzie, ale nimi nie są. Invasion of the Body Snatchers to opowieść o obcych, którzy przylatują na Ziemię i kopiują ludzi. Tworzą ich idealne fizyczne sobowtóry. Zachowują się podobnie, mówią tak samo. Ale czegoś im brakuje. Czegoś trudnego do nazwania. Czegoś subtelnego. Ciepła, empatii, prawdziwego ja. Człowiek może wyglądać jak twój partner, dziecko, sąsiad, ale gdzieś pod skórą, w oczach, w milczącej obecności, to już nie jest on. Ten motyw, człowiek, który przestaje być sobą, to dziś jeden z najmocniejszych fundamentów strachu przed AI. Czy nie to samo dzieje się, kiedy AI tworzy prawie ludzką twarz? Albo sztucznie wygenerowany głos osoby, która już zmarła. Widzimy coś znajomego, ale czujemy zimno. W głowę wryła mi się kultowa scena z filmu, jedna z najbardziej przerażających, jakie widziałem. Nasz bohater przegrywa walkę z kosmitami i zostaje podmieniony. Wygląda normalnie do momentu zbliżenia się do niego. Zobaczcie sami. Film ostrzegał przed ideologicznym konformizmem, przed społeczeństwem, które traci indywidualność. Dziś ta sama metafora wraca, tylko zmieniliśmy obcych na algorytmy. Bardzo polecam obejrzeć ten film, jeśli nie mieliście okazji. AI od zawsze budziła w nas lęk. To nie przypadek, że w kulturze AI często przedstawiane jest jako zagrożenie. HAL z Odysei Kosmicznej, Skynet z Terminatora, Ava z Ex Machiny. To wszystko historie o maszynach, które przekraczają nasze granice. AI symbolizuje utratę kontroli. Boimy się, że stworzymy coś, czego nie będziemy w stanie powstrzymać. Że technologia wymknie się spod kontroli, przejmie nasze miejsca pracy, naszą kreatywność, a może nawet nasze decyzje. Loeb wpisuje się w ten mit. Jest jak potwór Frankensteina, ulepiony z danych, zbudowany z resztek internetu, powołana do życia przypadkiem. Jest jak nowoczesny twór, który wymyka się spod kontroli swojego twórcy. Dla mnie najbardziej przerażającym przykładem AI horroru jest Ghost in the Shell. Anime kojarzy się bardziej z cyberpunkiem, akcją, filozoficznymi pytaniami o duszę, tożsamość, świadomość. A jeśli przyjrzymy się głębiej, tam pod warstwą estetyki neonów i technologii, to właśnie Ghost in the Shell jest jednym z najczystszych przykładów horroru AI, jaki kiedykolwiek powstał. Tak uwielbiam ten film, że outro na kanale powstało z pierwszych scen tego właśnie animca. Widzimy rzeczywistość, w której granice między człowiekiem a maszyną zatarły się prawie całkowicie. Ludzie wszczepiają sobie cybernetyczne protezy, wymieniają oczy, ręce, mózgi. Ich wspomnienia mogą być kopiowane, edytowane, a nawet całkowicie fałszowane. Ciała stają się wymienialne, a tożsamość płynna. Kim jesteś, jeśli twoje wspomnienia zostały napisane przez kogoś innego? Jeśli twoje ciało to tylko powłoka? Jeśli twoja świadomość jest tylko zbiorem danych, które można przenieść z jednego urządzenia na drugie? Film eksploruje motyw strachu przed rozmyciem siebie. Przed tym, że staniesz się tylko algorytmem, zbiorem danych, które można przepisać, skopiować, zmodyfikować. Major Makoto Kusanagi to maszyna. A może coś więcej? W świecie Ghost in the Shell Major jest postacią, która stoi na granicy dwóch światów. Biologicznego i cyfrowego, ludzkiego i sztucznego.
rzeczywistego i sztucznie skonstruowanego. Jej ciało to pełen cybernetyczny shell, zbudowany syntetycznie. Został zaprojektowany, stworzony i można go rozebrać, zmodyfikować, zniszczyć. To świat, w którym nasza ludzka powłoka może być dowolnie wymienialna. A mimo to w jej wnętrzu jest coś, co nazywają ghost. Dusza, świadomość, tożsamość. Powstała poprzez skan biologicznego mózgu. Jest wyprodukowany dokładnie na kopię tego, który każdy z nas posiada. Powstaje zatem pytanie, czy to naprawdę jej dusza? Czy to nie jest tylko iluzja, kolejna warstwa kodu, skompresowanych danych, w sztucznie wygenerowanych wspomnień? W świecie, gdzie granica między człowiekiem a maszyną została całkowicie zatarta, kim jesteśmy? Co czyni nas nami? Jeśli nie ciało, to gdzie zaczyna i kończy się człowieczeństwo? Makoto patrzy na swoje ciało z dystansem. Mówi o nim jako narzędziu, które może porzucić. Ale im głębiej wchodzi w sprawę Puppet Mastera, czyli główne koło napędowe historii, tym bardziej zaczyna pytać, czym jest to, co mnie definiuje? Czy jestem jeszcze człowiekiem, skoro moje ciało to tylko maszyna? A jeśli moje wspomnienia można skopiować i usunąć, to co wtedy pozostaje? Puppet Master to sztuczna inteligencja, która zyskała samoświadomość, zaczęła żyć własnym życiem. To AI, które pyta o sens swojego istnienia. I to jest właśnie najbardziej przerażające. Maszyna, która staje się czymś więcej. Jestem, więc istnieję. Mam świadomość. Mam prawa. Co wtedy robisz? Jak odpowiadasz na takie pytanie, kiedy sam nie wiesz, czym jesteś? Ciało Major jest sztuczne. Jej ja zbiorem danych. Tożsamość staje się płynna, rozmyta, podatna na manipulacje. To postać, która uosabia niepokój o to, że w świecie AI możemy stracić to, co najważniejsze. Poczucie, że jesteśmy naprawdę sobą. Jest takie stare pytanie. Nazywa się paradoksem statku Tezeusza. Historia mówi o statku, którego części, jedna po drugiej, były wymieniane. Deska po desce, lina po linie, żagiel po żaglu. Aż w końcu, po wielu latach, nie została ani jedna oryginalna część. I wtedy pojawia się pytanie, czy to wciąż jest ten sam statek? A jeśli złożysz nowy statek z tych starych, odrzuconych części, to który z nich jest prawdziwy? Ghost in the Shell stawia nam podobne pytanie. Major Kusanagi ma ciało, które zostało zbudowane od zera. Wszystko w niej jest wymienialne, zaprojektowane, mechaniczne. Ale wciąż mówi o sobie ja. Czy to wciąż ona, kiedy każde jej włókno, każda cząstka ciała, każdy impuls w mózgu został stworzony przez maszynę? Jedna z najbardziej przejmujących scen w Ghost in the Shell nie ma nic wspólnego z wielkimi walkami, nie dotyczy głównej bohaterki. To historia zwykłego człowieka. Mężczyzny, który pracuje przy wywozie śmieci, którego Ghost został zhakowany. Chciał odzyskać kontakt z córką, naprawić swoją przeszłość. Rozmawiał o tym ze swoim kolegą. Pokazał nawet jej zdjęcie. A potem okazało się, że to wszystko było kłamstwem. Puppet Master zhakował jego umysł. Wszczepił mu fałszywe wspomnienia. O żonie, o córce, o życiu, którego nigdy nie miał. Wystarczyło kilka linijek kodu, kilka impulsów w jego mózgu. I cały jego świat rozpadł się w jednej chwili. Po dowiedzeniu się tego został zapytany o szczegóły wspomnienia. Ten jednak nie mógł sobie ich przypomnieć. Ponownie popatrzył na zdjęcie, które ukazało go samego, bez żony i córki. Ta scena jest cicha, pozornie spokojna, ale bardzo tragiczna. Horror, w którym nie wiesz już, co jest prawdą, a co fałszem. Gdzie wspomnienia, które budują twoją tożsamość, mogą być przepisane jak plik tekstowy. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś już panem własnego życia. Że ktoś może w dowolnej chwili zmienić twoją przeszłość, twoje relacje, twoje najgłębsze emocje. I może dlatego Ghost in the Shell wciąż tak mocno na nas działa. Pokazuje świat, który na pierwszy rzut oka wydaje się pełen technologii, pełen możliwości. A pod spodem kryje się pytanie, czy to wszystko, co zbudowaliśmy, nie pożre nas samych? Czy chcemy takiej przyszłości? To właśnie jest największy strach w świecie AI. Ghost in the Shell to pierwsze anime, jakie widziałem. Dodam, że zdecydowanie za wcześnie. W dzieciństwie nie interesowało mnie za bardzo Naruto czy Dragon Ball. Pojechałem kiedyś na ferie z rodzicami w góry. Nie mogłem zasnąć, więc włączyłem telewizję. Przerzucając kanały, natknąłem się na odcinek Stand Alone Complex, czyli serialu, który powstał po premierze oryginalnego filmu. Zaintrygowany ograniczeniem 16+ wrogo ekranu i akcją zacząłem oglądać. Odcinek opowiadał o robotach, tzw. tachikomach. Pamiętam, jak nagle uderzyła mnie powaga tej historii. Roboty te zyskiwały świadomość i indywidualność. Zachowywały się trochę jak dzieci. Pierwszy raz miałem styczność z takim ukazaniem robotów. By uratować głównego bohatera, poświęcają się w dramatycznej i emocjonalnej scenie. Byłem tą sceną tak zszokowany, że do tej pory dobrze to pamiętam. Zrobiło mi się tak przykro, że następny dzień wyjścia na sanki był zepsuty. Mało dzieł kultury wywarło na mnie taki wpływ, szczególnie w tak młodym wieku. Parę lat później dowiedziałem się, jak nazywa się seria, której przypadkowy odcinek oglądnąłem wtedy na feriach. Obejrzałem oryginalny film i zachwyciła mnie jego nieoczywista fabuła, świetne postaci i prowokujące do myślenia idee. Ghost in the Shell to dla mnie jedna z najważniejszych serii, jakie widziałem. Później oglądałem Cowboy Bebop i Neon Genesis Evangelion, które zdefiniowały mój gust, jeśli chodzi o anime. Trudno po takich seriach przerzucić się na My Hero Academia czy inne shoneny. Na koniec chciałbym podzielić się z wami pewną ciekawostką. Jest w sieci strona internetowa, która działa nieprzerwanie. The Infinite Conversation. Tworzy nieskończoną rozmowę między filozofem Sławojem Žižkiem i reżyserem Wernerem Herzogiem. Rozmawiały o filozofii, sztuce, życiu, technologii. Ich słowa płyną bez końca. To nie nagranie czy archiwum.
To niekończąca się symulacja rozmowy generowana w czasie rzeczywistym przez AI. Zacząłem nagrywać dla was losowy fragment. Panowie zaczęli się kłócić, czy Sławoj powinien zmienić swoje imię. Jednak pod koniec się pogodzili. Popierali swoje zdania anegdotkami z życia. Później dyskusja przerodziła się w filozoficzne rozważanie na temat imion. Jest duża szansa, że ta konkretna rozmowa została nagrana tylko przeze mnie i jestem jedynym, który posiada ten fragment. I słuchasz, jak tak rozmawiają, a z każdą minutą czujesz dziwne uczucie, bo to postaci, które nigdy nie przestaną mówić. Ich słowa płyną dalej, w nieskończoność. Nawiązują do swoich wypowiedzi, powołują się na swoje prace, spostrzeżenia z życia. Ale to tylko program, którego jedynym zadaniem jest toczenie tej niekończącej się rozmowy. Momentami zapomina się, że jest tworzona przez komputer. Jednak po przesłuchaniu się i sprawdzeniu faktów, które podają, okazuje się to pewną iluzją fachowości i rzetelności. Stab napisze, że zawarte tam rozmowy nie są sprawdzonym źródłem wiedzy. Czasami ma sens, czasami nie. Co jednak, jeżeli w jednej z tych rozmów powstanie zupełnie nowa koncepcja filozoficzna? Albo powiedzą coś, co zmieni nasze postrzeganie świata. Co przyniesie przyszłość i następne wersje AI? Myślę, że dowiemy się niedługo. Szybciej niż możemy się spodziewać. Do następnego.